Ja chciałem jakoś bardziej w detale pewne wejść. Jakie jest Pan jakieś takie najbardziej wspomnienie, które zapadło Panu w pamięć z czasu tego wojny, z czasu wojny? No, zastanów się. No, przede wszystkim mówię o tym komendancie tej policji, O tym marszalu, o tak? tym marszelu. No, byłem świadkiem, jak zastrzelił to Żydówkę. To było przed urzędem gminnym. Ona klęczała, całowała go po nogach, po tym prosiła, a tu ludzie stali z boku wszyscy, no i myśleli, nie zważał na Z nic, zimną krwią. po prostu z zimną krwią zastrzelił na naszych oczach wszystko. Na tym. Także była to sytuacja okropna na tym. Ale tej dziewczynki nie zastrzelił. To dziecko zostawił, no, tam je wzięli później, nie wiem jak to się stało, w każdym razie ludzie się tam zaopiekowali, bo to tych Żydów to było więcej tam wcześniej. No było, wszędzie bardzo dużo było. Dużo Żydów było. No. Józio, bo to była taka zasada prawdopodobnie, najpierw Żydzi, a później Polacy. Poszłoby to tak. Tak. Bo to był cel Niemców, żeby opanować Europę, tylko że im to nie wyszło. Gdyby nie Stalingrad, to by może jeszcze wojowali. Później no, byliśmy świadkami, bo jak to chłopaki, nie? Koło gminy tam się wszyscy latali, bo była policja z psami, z tym, ze wszystkim na tym. No i była taka sytuacja, tam mojego sąsiada, on się nazywał Fiołek, Wojtek taki. I jego też, ale w ogóle tych młodych to wywozili do Niemiec na roboty, ale nasi chłopaki przecież tak kombinowali, żeby nie jechać tam na Normalne. normalne. To zrobili obławę i kto uciekał, to go zaszczelili. No, pamiętam jak tu koło mostu, jak Cześniówka jest, tam do Kępę uciekali, bo to była Kępa kiedyś granaty. No to zastrzelił 3, 4, przecież taki Łętowski, Wróblewski, Fiołek, pamiętam ich tych chłopaków na zastrzelił i już. No. A Pani wspomniała o Stalingradzie, jak wiadomo wtedy front zaczął się cofać. I byłby Pan w stanie jakoś porównać tę okupację radziecką i niemiecką? No wiadomo, był Pan młody. No, Dałoby się okupacja radziecka to no, troszkę było inaczej. Bo na przykład u mnie w mieszkaniu mieszkało chyba 4 tych Rosjan. I to znaczy 2 było młodszych, a 2 było starszych. I oni rzeczywiście tak opowiadali, to płakali, bo dzieci zostawili tam w tego. No, nie bardzo byli zadowoleni. Także. Józio, to nie tylko Rosjanie, bo Nie, ja ale byłam Niemcy to malutka, samo. Niemcy to mama też mówiła, mieszkali. że Niemcy jak przychodzi też płakali, bo Też. oni z poboru musieli iść, nie z chęci na wojnę. Oni płakali, bo Przecież tak, nie wszyscy byli zostawili- faszystami. Oczywiście, Proszę. zostawili. Niektórzy bardzo porządni Tak, byli, tak. ale co miał do gadania? Tak samo i Rosjanie. Sytuacja No, była. rozkaz i to wszystko. No. Także A jakieś głębsze różnice, jak traktowali może Pana to otoczenie? to znaczy, Niemcy jak mieszkali u nas, to no, nie dokuczali. Znaczy, byli zgodni do wszystkiego, nawet rower zostawili na tego, także no nie było źle. Natomiast Rosjanie, no to byli okropni, bo oni z zabudą. Rosjanie, to ja pamiętam jak mama moja opowiadała, przyszedł Ruski się mówiło, przyszedł, sprzedał tam jakąś kurtkę czy coś tam takiego, no to sprzedał, no to za coś tam, bo to nie chodziło o pieniądze, coś w naturze. A przyszedł następny, zabrał i koniec. I nie można było nie oddać, bo przecież z pistoletem przyszedł i co. Takie były sytuacje. No tak było. To był taki, można powiedzieć, naród niecywilizowany. Tak. Bo jeśli chodzi o Niemców, to tam była kultura. Ale Rosjanie tak rzeczywiście. A no, Rosjanie to byli tak, no wiadomo. przecież Dziś Za rodziną walczyli. rodzina, matka z ojcem kupiły od nich tam różne rzeczy, później przyszli w nocy i zabrali. To ci mówię, tak było. Tak było, no. Niestety. No. Były u nas gęsi w takim chlebiku. Rano wujek, bo w sąsiedzku mieszkał brat taty. Jasiu, zobacz czy masz gęsi. Tato idzie, nie ma ani jednej gęsi. W nocy poukręcały łby, przepraszam za wyrażenie, tym gęsiom i zabrały. No. To był taki naprawdę naród z biedy, niecywilizowany naród, bo Niemcy to mieli... Natomiast mam w pamięci tak jak już tu Rosjanie było, już wojska rosyjskie były tu, a Niemcy jeszcze byli u nas we wsi na tym. Bo to była
Cześniówka i Wisła i tego. No i ci Niemcy uciekali, wysadzili most na Cześniówce, na tym, a ci Rosjanie szli przez tę rzekę z tymi karabinami maszynowymi na 2 kółkach na tym. I Niemcy jak ustępowali tu, wysadzili stację, bo tu była wieża ciśnień, wieża była bardzo wysoka, wszystko to wysadzili, myśmy to patrzyli w nocy, kurczę, bo to było nad ranem na tym, bo już Rosjanie byli we wsi, jeszcze i Niemcy byli jeszcze na tym. Wysadzali most i na Wiśle wysadzili, bośmy rano polecieli nad Wisłę, bo tu był most na tym. I Niemcy wysadzili most z własnym wojskiem, z samochodami, z tym wszystko, co się zapadło do Wisły na tym. Bo już nie zdążyli, bo już Tak się śpieszyli. Tak, bo Rosjanie już byli tu na tym. Także było coś niesamowitego. Żeśmy rano polecieli, stacja była wysadzona, przecież to była piękna wieża i wszystko było wysadzone. Poszło w tym. Takżeśmy rano lecieli, oglądaliśmy to wszystko, nad Wisłą polecieli, bo słyszeliśmy, że most jest wysadzony. I to kurczę, jakśmy zobaczyli, to te konie, to wszystko było na tym moście się wsparło na tym, to już było wysadzone, zarwany ten most był na tym. Także okropnie to było.